Witam. Dzisiaj mam do zaoferowania wzór na prostą bluzeczkę w formie top lub z rękawami ze zwisającymi pętelkami na prawej stronie. W tym wzorze również nie stosuję zszywania, tylko wrabianie lub dobieranie oczek na rękawy. Użyłam tutaj szydełka numer 6 mm i włóczki z rodziny Katia Ondas, tej co w poprzednim filmie używałam do zrobienia sukienki. Link umieszczam u góry ekranu. Tu użyłam około 350 gram. Zaczynamy. Nabrałam 120 oczek. Będę przerabiać na okrągło, dlatego zakładam sobie znacznik na drut i przerabiam ściągaczem prawo-lewo. Aby uzyskać takie pętelki, wiążę najczęściej na łączeniu kolorów. Jeżeli to jest włóczka właśnie wielokolorowa, a przerabiam oczkiem prawym przekręconym i lewym. W taki sposób oczko przekręcone, czyli w tylnią nitkę, a lewe w przednią. I przerabiam tak, aż do uzyskania wysokości do pachy. W tej chwili robótkę mam zrobioną na długość 45 cm, czyli tyle, ile chcę mieć długość mojej bluzki do pachy. Teraz zacznę przerabiać wykroje na ręce i dekolt. W tym celu podzielę robótkę na dwie części: 60 oczek z przodu i 60 oczek z tyłu. Zacznę od robienia tyłu, czyli przerabiam 60 oczek na plecach, z tym, że na początku tych 60 oczek zrobię jedną redukcję, czyli przerobię 2 oczka i na końcu też przerobię razem 2 oczka, czyli zostanie mi 58 oczek. Czyli tak jakbym liczyła, to jest drugie, trzecie, czwarte, piąte. Mam w tej chwili od znacznika na drucie 57 oczek. I teraz 2 ostatnie oczka, czyli z tych 60 wyznaczonych na tył, 59 i 60 przerabiam razem jako redukcję. Przechodzę teraz do przodu. 60 oczek z przodu zostawiam. Mogę przerabiać tylko i wyłącznie teraz część tyłu tam i z powrotem, lub mogę przerabiać po to, żeby nie liczyć, ile rzędów dodatkowo muszę później jeszcze przerobić z przodu, jednocześnie przód i tył. W tym celu podzielę sobie nitkę na następne kłębki. Będę przerabiać wszystkie części razem. Tak więc do następnej części dołączam nowy kolor. Zostawiam oczywiście spuszczoną końcówkę. Też mi tu będzie robić zapętelkę. Tyle, że ją przewlekę, aby trochę zabezpieczyć, i przerabiam te oczko plus następne, czyli 2 pierwsze przerabiam razem jako redukcję. Połowa mojego przodu to jest
30 oczek. Dwa pierwsze mam jako redukcję, czyli to jest 2, 3, 4, 5. Przerabiam w tej chwili do 28 oczka, a dwa ostatnie zredukuję. I oczko z tych 30 z tej części, 29 i 30 przerabiam razem. Zostawiam tą nitkę, dołączam następną i przerabiam drugą część przodu. Redukuję pierwsze dwa oczka. Zostawiam oczywiście nitkę sobie z przodu i przerabiam pozostałe oczka, zostawiając dwa ostatnie do redukcji z tych 30 z tej części. I ponownie z tych 30 oczek drugiej części przodu, 29 i 30 przerabiam razem. Odwracam teraz robótkę na lewą stronę i gdy przerabiam wszystkie części w rzędach po kolei, zaczynam od części prawej przodu, robię redukcję na lewo i teraz ważne, żeby oczka lewe przerabiać jako przekręcone, więc przerabiam je na lewo, ale wbijam się w nitkę od spodu. W ten sposób z drugiej strony będzie oczko przekręcone. Prawe przerabiam sobie z nitki, które jest u góry, a lewe od dolnej nitki. Przerabiam tak do dwóch ostatnich oczek tego elementu. I dwa oczka ostatnie w tym elemencie redukuję na lewo. Przechodzę do drugiej nitki i tu robię dokładnie to samo. Zaczynam od redukcji. Robię oczka przekręcone lewe i prawe. Dokładnie to samo. I redukcją zakończę koniec tego elementu i dokładnie to samo zrobię na plecach. Ponownie jestem na prawej stronie i tu robię tak samo jak poprzednio, czyli zaczynam od redukcji na początku i zakończam element również redukcją. Tutaj zwracam uwagę na prawe oczka, by były przekręcone. I w taki sposób przerabiam następne rzędy robótki do momentu, gdy na drutach z przodu pozostaje mi po przerobieniu zwężeń przy dekolcie i wykroju pach po 10 oczek z każdej strony przodu i 40 oczek z tyłu na plecach. Przerabiam teraz równo, bez dodawania i odejmowania oczek, na wysokość u mnie 20 cm od wykroju pachy. Oczywiście możemy dostosować to do siebie. Dla mnie to będzie odpowiednia wielkość otworów na ręce i wystarczająco głęboki dekolt. Po przerobieniu 20 cm zamykam przód i tył, łącząc razem. Tak jest złożone razem, obracam
przekładam nitkę na lewy drut i przerabiam razem. Wkładam nitkę z powrotem, jedną nitkę z prawego drutu i przerabiam ponownie razem, tym razem 3. Tak samo robię z resztą oczek. Trzymam do przerobienia razem. Wkładam z powrotem przerobione oczko plus dodatkowo z prawego drutu i przerabiam razem. Jak widać, przerabiam na prawej stronie. Ostatnie przerabiam razem. Tak wygląda łączenie. I teraz zamykam na karku, czyli na plecach, 20 oczek. Po przerobieniu 20 oczek ponownie przechodzę do łączenia. Przesuwam element przodu w taki sposób. Będę łączyć teraz drugą część. Odwracam, przekładam oczko na lewy drut i przerabiam 2 pierwsze razem. Z powrotem na lewy drut, oczko z prawego drutu. Teraz pozostałe oczka przerabiam po 3 w taki sam sposób. I na koniec 3 ostatnie. Przerabiam jeszcze jeden jako dodatkowo. Mam połączone. Obcinam nitki. Tak się prezentuje topik na ramionczkach w tym momencie. Jak widać, nawet na obfite ciało wchodzi i swobodnie leży, ale jeżeli nie chcę na tym zakończyć mojej bluzki i chcę dorobić sobie rękawy, tu będę robiła odwrotnie niż standardowo, czyli zacznę od góry, od nabrania oczek przy ramionczkach i wykroju pach. Tu, gdzie są skosy, będę dobierać oczko w trakcie robienia. W tej chwili nabieram oczka tylko w tym miejscu, gdzie prosto przerabiałam robótkę. Nabieram oczka. Zaczynając od miejsca. Tu są skosy, a tu było prosto, tu gdzie jest prosto. I mogę sobie pomóc szydełkiem, jeżeli jest ciasno. I nabieram w każde oczko brzegowe, tutaj widać szersze, nabieram 2 oczka. Raz nabieram pod obydwoma nitkami, a raz nabieram tu pomiędzy nitkami.
Tu jest prawa strona, tu jest lewa. Nabieram w taki sposób. Jak tu widać, mam od lewej strony, by nitka, która jest tu przeplatana, była po lewej stronie. Tak więc, jak widać, wbijam się od dołu, przyciągam nitkę i wyciągam ją z drugiej strony. Nabieram 40 oczek. Po nabraniu 40 oczek odwracam robótkę i przerabiam. Zaczynając od oczka brzegowego, prawe, lewe, prawe, lewe. I tak do końca nabranych oczek. A następnie, kiedy robię do końca nabranych oczek, nabieram po jednym oczku za każdym razem, gdy jestem na końcu przerabianego rzędu. Nabieram w taki sposób. Tu mam oczko prawe, to będzie lewe, więc nabieram w miejscu, gdzie były oczka lewe. Następne oczko, jak będę przerabiać w następnym rzędzie, będzie w oczku prawym, w kolumnie, gdzie są oczka prawe. W taki sposób będę nabierać wszystkie następne oczka na skosie. Na powrocie przerabiam, zaczynając od oczka brzegowego, przekręcam oczka lewe i przerabiam do końca rzędu. Po lewej stronie, tu mam oczko prawe, więc nabieram w miejscu, gdzie jest kolumna oczek lewych. Od dołu odwracam i przerabiam dalej, zaczynając od oczka brzegowego i przekręcone oczka prawe. W taki sposób będę przerabiać do momentu na dole pachy. Mam przerobione 60 oczek. Nakładam znacznik i ostatni raz nawracam i przerabiam teraz po prawej stronie i dochodząc do znacznika będę przerabiać już teraz na okrągło. Robię tyle rzędów, ile będę chciała na długość rękawa. U mnie rękaw ma 22 cm od miejsca, gdzie były ramionczka. Na koniec zamykam prawymi oczkami i tak się prezentuje zakończona bluzka. I to tyle, jeżeli chodzi o ten wzór. Mam nadzieję, że projekt się podoba. Oczywiście proszę o kciuki w górę, jeżeli tak jest, dla rozwoju mojego kanału oraz mojej motywacji. Również zachęcam do komentarzy i subskrypcji, jeżeli jeszcze jej nie masz. Zajrzyj do mnie na grupę Kaka Handmade i pochwal się swoją pracą. Będzie mi bardzo miło. A ja za dzisiaj dziękuję i zapraszam po więcej.